Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj gra może nie aż taka dobra i zdecydowanie całkowicie przez wiele osób, właściwie przez graczy zapomniana. I może to słusznie. I tą grą jest, słuchajcie, Normality. Wygrzebałem dla Was, powiem Wam szczerze, że zawsze lubię wygrzebywać takie tytuły, o których już ludzie zapomnieli, o których mało znaleźć można materiałów na sieci. Normality może akurat nie jest taką grą, o której nie znajdziecie nic na sieci, ale ostatnio na przykład, w którymś odcinku omawiałem Cyberwar, którym naprawdę ciężko cokolwiek znaleźć. Także dzisiaj też dosyć gra zapomniana, stworzona przez Gremlin Software. Gremlin Software pojawiło się już w jednym odcinku przy okazji omawiania gry Realms of the Hunting. I obydwie gry, i Normality i Realms of the Hunting, korzystają z tego samego engine'u 3D do generowania grafiki lokacji. Słuchajcie, gra, która się nazywa Normalność, wierzcie mi, że z normalnością ona nie ma nic wspólnego. Gra jest całkowicie po prostu szalona i myślę, że to spowodowało, że dla wielu graczy była po prostu niezrozumiała i dla mnie w 97 roku, bo gra jest chyba z 96 roku, w 96 też ta gra była nie do końca zrozumiała i w ogóle nie wiedziałem, o co z nią chodzi, o co w niej chodzi. Warto zauważyć, że moje zetknięcie się pierwszy raz z grą było w postaci RIP-a. Nie posiadałem pełnej wersji gry, ale RIP-a, która posiadała wycięte wszystkie scenki animowane, przez co gra była jeszcze bardziej niezrozumiała niż nawet ta wersja z cutscenkami, która też nie była za bardzo zrozumiała. W grze wcielamy się, słuchajcie, w Kenta, który żyje w jakimś dziwnym mieście, w którym nie można się cieszyć. I wszyscy są normalni w tym mieście, całkowicie nie mogą odbiegać żadnych od norm. No i Kent przystępuje do ruchu oporu, aby z tą normalnością walczyć i żeby wprowadzić troszkę luzu do tego całego miasta. Pomysł, muszę przyznać, że jest dosyć fajny i intryguje, w pewien sposób intryguje, ale gra no już taka dobra nie jest. Ciekawy engine, który użyto, czyli generowanie widoku 3D w postaci środowiska, tak jak na przykład w Doomie czy w Quake'u, chociaż tutaj bardziej możemy to przyrównać do Under a Killing Moon, czyli generowanie całego środowiska, gdzie możemy rozglądać się góra, dół, zbierać przedmioty. No oczywiście w ten sam sposób było to zastosowane w Realms of the Hunting, jednakże engine tutaj widać, że on już był sporo za innymi engine'ami, które w tamtym czasie się pojawiły i faktycznie on już tak lekko nie domagał. No i do koniec oczywiście sama ta gra, która jest całkowicie niezrozumiała, aczkolwiek czy warto w nią zagrać, czy warto w nią, dlaczego ją w ogóle dzisiaj dla Was jeszcze wspomnę. Tak jak mówiłem, lubię takie odkopywać takie hiciory, gry, które już właściwie są całkowicie zapomniane, których nikt nie kojarzy i właśnie to jest przykład takiej gry. Tytuł jest całkowicie typową przygodówką, czyli zbieramy przedmioty, używamy przedmiotów. To, co było różne od innych przygodówek w tamtych latach, to, że naprawdę były dosyć spore lokacje i faktycznie lokacje, na przykład ulica była naprawdę duża i można było, nie były to oczywiście takie gigantyczne lokacje, ale na ówczesne standardy były to dosyć duże lokacje, które dodatkowo miały sporo detali, trzeba przyznać. Wierzcie mi, że teraz pewnie te gameplaye, które oglądacie, mówicie, jak to detale? Tu detale? Ale no, takie gry 3D raczej głównie składały się z pustych ścian, z jakimiś malutkimi obiekcikami, a Normality, przepraszam, w jaki sposób starało się z tym walczyć. Warto zauważyć, że gra jest dosyć krótka, jeżeli wiecie, co zrobić. Jeżeli nie wiecie, co zrobić, no to wtedy gra jest bardzo długa. Ten paradoks polega na tym, że jak ktoś na internecie napisał, jeżeli wiesz, co zrobić, grę skończysz w 30 minut. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, to zajmie Ci to 30 godzin. Niestety zagadki w grach są mocno surrealistyczne, że tak powiem. Całkowicie pozbawione niektóre sensu i wpadnięcie na to, co trzeba w danej lokacji zrobić, zwłaszcza, że te lokacje są naprawdę ogromne, no troszkę czasu zajmuje. To nie są gry, w których
Tak jak dzisiaj mamy podpowiedzi, hinty, wiecie, że albo się sama gra przechodzi. To są czasy, kiedy gry były hardkorowe dla prawdziwych wymiataczy i wyjadaczy, którzy zjadali zęby na takich tytułach, żeby taką grę skończyć. Oprócz engine'u 3D gra wykorzystuje, to jest ciekawa sprawa, wykorzystuje prerenderowane sekwencje filmowe, czyli tak zwane cutscenki. Ponieważ w latach 90. ktoś wpadł, że tak naprawdę scenki ręcznie robione, ręcznie rysowane, jak na przykład Full Throttle, są dosyć bardzo czasochłonne i pracochłonne i prawdopodobnie też drogie, więc stworzenie wszystkich cutscenek na 3D spowoduje, że gra będzie wyglądała nowocześnie i zrobi się to szybciej i taniej. No cóż, podejście, w które poszło. Wielu deweloperów okazało się całkowicie mylne i okazuje się, że te cutscenki z tych gier rysowanych ręcznie, czyli z tych starszych, Full Throttle, Maniac Mansion, Sam & Max, one bronią się do dzisiaj. Ale rendery, na przykład i takie rendery jak z gry Normality, to po prostu jest już dramat, jak się je ogląda dzisiaj. I w latach 90. nie przypominam sobie, żeby to jakoś wyglądało też super, jakoś zachwycało, chociaż w tamtym czasie pamiętam, że cutscenki renderowane w 96 roku to nie było jeszcze tak popularne w grach i było to coś nowego, tak? Ale też wyglądało to brzydko, tak? Dzisiaj oczywiście piękne rendery z Finala czy tam z innych tego typu gier są dopieszczone w najmniejszych detalach, no ale kiedyś to się wiadomo, były inne programy, to jeszcze było robione na DOS-owym 3D Studio 4.0 prawdopodobnie, także wyglądało to po prostu żenująco, że tak powiem. Słuchajcie, co jeszcze mogę Wam o tej grze powiedzieć? No tak jak mówiłem, gra nie jest za długa, jeżeli wiesz co zrobić, ale jeżeli chcesz grać bez opisu, no to współczuję, to troszkę Ci to zajmie. To co jeszcze ciekawie zastosowano, to taką lalkę voodoo, znowu telefon, no nie. Na koniec jeszcze jedna, nie mówiłem, gra wykorzystuje taką lalkę voodoo, która odpowiada za poszczególne czynności, czyli podnieś, spojrzyj, użyj, porozmawiaj. Dosyć ciekawie rozwiązane. Natomiast to, co jest jeszcze warte wspomnienia o tej grze i rzecz, która jest niespotykana nawet do dzisiaj, to, że gra jest w dwóch wersjach językowych, ale w obydwu angielskich. Wersja, którą posiadam, jest wersją brytyjską. I autorzy zdecydowali, że na rynek amerykański gra brzmi zbyt brytyjsko i faktycznie postacie mówią z tym brytyjskim akcentem i zdecydowano się na nagranie od nowa, słuchajcie, wokali po angielsku na rynek amerykański. Dosyć dziwna sprawa, bo w sumie to i to angielski, więc trzeba przyznać, że naprawdę dziwne podejście. I w angielskiej wersji podkłada główną rolę głównemu bohaterowi głos podkłada gość, który się nazywa chyba Corey Feldman, taki aktor, który grał chociażby w filmie The Goonies. Niemniej jednak gra, tak jak mówię, no jest to dosyć dziwne, że jest brytyjska i angielska wersja, także niespotykana. Gra, którą posiadam, to jest oczywiście wydanie premierowe brytyjskie. Niestety w środku nie ma za wiele. Pokażę Wam co jest w środku, ale jest straszna bida. Muszę przyznać. Dobra, zobaczmy. Pudełko. Warto zwrócić uwagę, że pudełko Gremlin miało tak fajnie logo, czarne logo na czarnym tle. Bardzo kreatywne podejście. Jest to logo Gremlin. A w środku mamy tylko i wyłącznie płytkę z grą. Manual jest oczywiście w formie książeczki dodawanej do płyty. Nie chcę go nawet wyjmować. Także bardzo skromnie, ale też muszę przyznać, że gra w latach 90. nie mogę powiedzieć, że jakoś rozbłysła, jakaś niesamowita gwiazda. Pojawiła się i tak samo jak się pojawiła, tak samo szybko ludzie o niej zapomnieli. A szkoda, bo w sumie ta gra nie jest aż takim, nie wiem, krapem, żeby jej nie znać, aczkolwiek jest to tytuł strasznie dziwny i może ta dziwność jest w tej grze właśnie najbardziej interesująca i to może dlatego warto tą grę poznać. No i na koniec oczywiście czy grać? Słuchajcie, nie, myślę, że nie ma sensu wracać do tej gry, wystarczy, że ja dla Was tą grę jeszcze raz skończyłem, możecie zobaczyć gameplaye. Gra graficznie jest słaba, pomimo użycia engine'u, który był w Realms of the Hunting, które bardzo mi się podobało i tam ten engine nie przeszkadzał mi nawet w
nie przeszkadzał grze w budowaniu klimatu grozy. Tutaj grafika jest bardziej taka komiksowa i muszę przyznać, że wygląda to no słabo i licho, także nie ma sensu do tego wracać. Tak jak mówiłem, gra, jeżeli wiesz co zrobić, 30 minut, jeżeli nie wiesz co zrobić, zajmie Ci bardzo, bardzo długo jej przejście. Niemniej jednak wspomniałem o tym tytule, czuję się rozgrzeszony całkowicie, także jeżeli ktoś oczywiście jest zainteresowany, no to zapraszam do Normality i do poznania tej całkiem ciekawej fabuły, chociaż bardzo, bardzo niezrozumiałej, nie do końca zrozumiałej dla graczy. To tyle odnośnie Normality, krótki odcinek, ale też o tej grze za dużo nie mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie ciekawszy i dłuższy. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć. No.